Mocny człowiek. To jest film w reżyserii Henryka Szaro, jednego z najciekawszych reżyserów lat 20. i lat 30. To właśnie nie jest taki reżyser rzemieślnik, bo Ordyński jest takim reżyserem rzemieślnikiem, po prostu rzecz ujmując. Natomiast Szaro jest reżyserem bardzo ciekawym, świetnie wykształconym. On był uczniem Wsiewołoda Meyerholda, ukończył szkołę przy Teatrze Narodowym w Piotrogrodzie. Notabene zresztą ten Wsiewolod Meyerhold, wybitny aktor, a przede wszystkim reżyser, on pierwszy zafascynował się w ogóle Mocnym człowiekiem, bo to jest powieść według Przybyszewskiego, i pierwszy przeniósł Mocnego człowieka na ekran w roku 1915. W każdym razie wracam teraz do Henryka Szaro. Otóż Henryk Szaro zdecydował się, no właśnie, sięgnąć do literatury, ale postanowił sięgnąć do literatury, która będzie ponad problemami polskimi. Postanowił też zrobić film, który będzie ponad problemami polskimi. Dlatego, że te wszystkie filmy, które dotyczyły, no tak jak Mogiła Nieznanego Żołnierza, czy powiedzmy takie filmy jak Przedwiośnie, które powstało w 28 roku, to były wszystko filmy, które dotyczyły spraw polskich, naszych problemów społecznych, naszych problemów historycznych, problemów, jakie myśmy mieli tutaj w Polsce. Natomiast one w szerokim świecie, w takiej skali europejskiej, albo nie były w ogóle czytelne, albo były mało czytelne, albo po prostu nikogo nie obchodziły. Szaro ma ambicje stworzenia filmu, zrobienia filmu europejskiego, to znaczy takiego filmu, który no właśnie przyciągnie widzów także w Europie. Będzie niósł ze sobą nie tylko jakieś treści polskie, nie tylko jakąś historię Polski, nie tylko jakieś patriotycznie wzniosłe uczucia polskie, ale także pokaże pewne uczucia ponadczasowe i pewne uczucia no ponad mentalnościami, ponad narodami, o tak charakterystyczne dla wszystkich, prawda? I sięga do powieści, a właściwie do takiej trylogii Stanisława Przybyszewskiego, która została wydana w roku 1912-1913 i sięga właśnie do tego tekstu Stanisława Przybyszewskiego Mocny człowiek. No, jeszcze raz powtarzam, Henryk Szaro chce stworzyć film europejski, taki właśnie, który będzie czytelny poza granicami Polski. To jest opowieść o tym, o człowieku, mówiliśmy na początku o Sławie, opowieść o człowieku, o pisarzu. Bohaterem jest Henryk Bielecki, pisarz, który marzy o wielkiej sławie, który marzy o wielkiej sławie wspaniałego, wielkiego pisarza. No, który pisarz nie marzy o sławie, prawda? Problem, temat ponadczasowy, prawda? Ponad Polską, ponad Europą. Ponieważ marzy o sławie, jest wręcz owładnięty manią zdobycia sławy, zdolny jest do popełnienia zbrodni. Ale coś go z tego wyzwoli. Oczywiście też nie opowiem Państwu filmu, ale coś go z tej dokonanej zbrodni, a może ktoś go wyzwoli. Także jest to pierwowzorem, jest taka właśnie bardzo ciemna, mroczna powieść Przybyszewskiego, która notabene została skrócona przez Andrzeja Struga i dopiero na podstawie tego skrótu napisano scenariusz. Powieść jest bardzo mroczna, temat taki jak gdyby ponadczasowy i jednocześnie no, taki, który może spotkać się z zainteresowaniem w dowolnym miejscu globu ziemskiego. Mówię o tym filmie, mówię, że ten film miał być filmem takim no, ponadpolskim, ponadeuropejskim, takim uniwersalnym. Chciał podjąć temat uniwersalny. Zaangażował do tego filmu nie tylko Polaków, ale zaangażował przede wszystkim wspaniałego aktora rosyjskiego. Tutaj zwróćcie Państwo uwagę na tę rolę pierwszoplanową, to znaczy na rolę Henryka Bieleckiego, pisarza owładniętego marzeniem o sławie. To jest właśnie, tę rolę odtwarza rosyjski aktor Grzegorz Chmara. Grzegorz Chmara wyemigrował z Rosji w czasie rewolucji październikowej, wyjechał do Niemiec i tam w Niemczech występował w filmach ekspresjonistycznych. Zdobył wielką sławę, występując w roli Raskolnikowa w
filmie Raskolnikow, w takim ekspresjonistycznym filmie Raskolnikow z 1923 roku i następnie w filmie Georga Wilhelma Pabsta Zatracona uliczka. Tam wystąpił obok Grety Garbo i obok swojej żony, wielkiej takiej gwiazdy kina niemego Asty Nielsen. Więc był aktorem klasy europejskiej. To jest rzeczywiście aktor klasy europejskiej. Zobaczcie go Państwo tutaj w głównej roli. Zwróćcie też proszę uwagę na ten jego styl gry aktorskiej. To jest taki styl gry aktorskiej bardzo no właśnie ekspresjonistyczny, prawda? Troszeczkę przerysowany, ale widać, że on wiele przeniósł do filmu Mocny człowiek właśnie z tego klimatu ekspresjonistycznego. Do tego zaangażował Henryk Szaro, wspaniałego operatora włoskiego. Operator włoski się nazywa Giovanni Vitrotti, który to operator był od początku właściwie kinematografii włoskiej z tą kinematografią związany. Najpierw był reżyserem, potem operatorem. I bardzo proszę zwróćcie Państwo uwagę na zdjęcia. Tutaj się pojawiają naprawdę bardzo piękne zdjęcia, część z nich jest właśnie w takim klimacie ekspresjonistycznym. I zwróćcie proszę też uwagę na zdjęcia takie montowane. Mówię, że to są zdjęcia z przemykania albo zdjęcia nakładane. One to nie jest oczywiście nic nowego, te zdjęcia były już doskonale znane w kinematografii radzieckiej na przykład, ale nie tylko. Ale zwróćcie uwagę na te zdjęcia takie kombinowane, bo one rozszerzają jak gdyby to pole naszej widzialności, albo z kolei te zdjęcia starają się sugerować tok rozumowania bohatera, prawda? Albo po prostu te zdjęcia tak montowane mają pokazać Warszawę bo akcja się dzieje w Warszawie, jako wspaniałą metropolię. Więc są rzeczywiście bardzo ciekawe, bardzo interesujące zdjęcia i na te zdjęcia koniecznie zwróćcie Państwo uwagę. Tutaj jeszcze występuje taka aktorka w roli kochanki Bieleckiego, aktorka Maria Majdrowiczówna. Po tej roli, sądząc, powinna zrobić dużą karierę, ale jak gdyby ta jej kariera filmowa troszeczkę się rozpłynęła, nie udała się. I jeszcze prosiłabym właśnie, żebyście Państwo zwrócili uwagę na te zdjęcia, bo one są naprawdę w tym filmie wyjątkowe i one też decydują, tu będziecie mieli dwie skale porównawcze, będziecie mieli Państwo skalę porównawczą. Z jednej strony będziecie mieli Mogiłę Nieznanego Żołnierza, z drugiej strony będziecie mieli właśnie Mocnego człowieka. Zupełnie inny film, zaledwie 2 lata później zrealizowany, 2 lata późniejszy, a film, który jest kompletnie inny. Myślę, że tutaj o takim bardzo pozytywnym odbiorze Państwa zadecyduje też muzyka do tego filmu. Bo tu muszę Państwu odpowiedzieć, że to jest też jeden z tych filmów odnalezionych. Ten pomysł zrobienia filmu europejskiego, takiego filmu, który trafiłby do serc i do umysłów ludzi na całym świecie, ten pomysł Henryka Szaro, sprawdził się. Ten film był pokazywany w różnych miastach europejskich i on uchodził od 1945 roku za film zaginiony. Został odnaleziony w archiwum królewskim w Brukseli w roku 1997 i pokazany z okazji 50-lecia Filmoteki Narodowej po raz pierwszy na pierwszym święcie niemego kina. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że on został pokazany z muzyką współczesną, z muzyką elektroniczną. I myślę, że ten film właśnie z tą muzyką elektroniczną bardzo do Państwa wyraźnie przemówi. To jest muzyka w wykonaniu Super Trio Macieja Maleńczuka, w składzie Maciej Maleńczuk, Robert Tuta i Jakub Rutkowski. W takim składzie grają tą muzykę elektroniczną muzycy i ona doskonale koresponduje z nastrojem, z klimatem tego filmu.